Weź te włosy trochę tak jakoś. Dobrze, włosy sobie wezmę tak jakoś trochę dobrze i teraz już dobrze witamy. Witamy Was na naszym kanale. Ale ty, to jest już włączone. Tak, ja już włączyłem, żeby to było normalnie, tak bez Okej, żadnego. dobra, to Dobra. zaczynamy. Witamy serdecznie z naszej kabiny, jeszcze w takiej zimowej aurze, Chociaż już wiosna. chociaż wiosna już tuż. Nie tuż, tylko już jest 21 A nie, marca. no tak, Kalendarzowa wiosna i astrologiczna. dokładnie. A u nas zima w pełni. A Pół u- metra śniegu. No i takie tutaj mamy fajne zabawy. W odśnieżanie. Witamy Was serdecznie na naszym starym, ale nowym kanale z nową nazwą. Nasz kanał nazywa się teraz Kanada po polsku. Dlatego, że tutaj jest kawałek Polski. Właśnie w naszym lesie. W naszym lesie, no i cały czas Polska jest w naszych sercach. Więc chcieliśmy Wam też przypomnieć kilka i powiedzieć kilka słów o nas. O tym mówiliśmy na początku, jak zaczynaliśmy kanał, ale pewno dużo nowych subskrybentów i dużo oglądających nie wraca do pierwszego filmu, więc chcieliśmy powiedzieć kilka słów o sobie, przedstawić się i jak w ogóle to się stało, że ta nasza emigracja do Kanady się dokonała, prawda? No i że tutaj w ogóle trafiliśmy do tego lasu i trafiliśmy na ten las. Więc co, kim jesteśmy i skąd pochodzimy? Nazywam się Gosia, a to jest mój mąż Artur. Pochodzimy z Polski, z zachodniej Polski. Z województwa lubuskiego, niedaleko niemieckiej granicy. I nasza podróż do Kanady zaczęła się w którym? No tak naprawdę nasza emigracja to zaczęła się w 90 roku, ale po prostu przez różne perturbacje nie udało mi się ściągnąć mojej rodziny tu do Kanady i tak naprawdę taka już stała emigracja rozpoczęła się w 2007 roku od momentu, w którym jedna z firm zajmująca się takimi drzwiami przesuwnymi, meblami, zaproponowała mi work permit w Kanadzie. I przez ten work permit uzyskałem, jakby to powiedzieć, PNP certyfikat. To jest taki certyfikat, który pozwala na to, żeby pracownik zagraniczny mógł aplikować o pobyt stały w Kanadzie. No i co? W 2007 roku spakowaliśmy praktycznie całe nasze życie, bo mieliśmy około 40 lat. Ty miałeś 40 praktycznie, a ja 39. No i spakowaliśmy nasze życie w 6 chyba walizek i 4 podręczne. I przyjechaliśmy tutaj do Kanady. Przyjechaliśmy do Kanady, gdzie Artur już był wcześniej 2 razy w Kanadzie, czyli znał ten kraj, był już trochę ostukany, jak to się mówi, wiedział, w czym to się je, ale dla mnie był to zupełny kosmos. Czemu zupełny kosmos? Po pierwsze, w ogóle nie znałam języka, kompletnie, ponieważ w Polsce uczyłam się rosyjskiego i niemieckiego, bo my mieszkaliśmy przy granicy, także ten język był bardziej nam tam potrzebny niż angielski. No i co? I na drugi koniec świata z całą rodziną, tak naprawdę nie znając i nie wiedząc, co nas czeka. No oczywiście przyjechaliśmy do rodziny. Ja tutaj mam rodzinę i wylądowaliśmy u mojej rodziny, no ale po 3 dniach po prostu mieszkania na walizkach, no zdecydowaliśmy się wynająć obojętnie jakikolwiek apartament. Trafiliśmy na Etobicoke
No i tam wynajęliśmy sobie apartament. No i co? No i tak jak mówiłem, wylądowaliśmy. Ja już byłem troszeczkę obeznany w tej Kanadzie. Moja żona wylądowała jak na Marsie, bo kompletnie nie wiedziała kompletnie nic. Pełno samochodów, pełno, duże to wszystko było. Odległości niesamowite. Jak wylądowaliśmy na lotnisku w Toronto, to przyjechał brat męża i jak nas zabierał, to wydawało mi się, że do niego do domu to jedziemy jeszcze raz tyle godzin i tak długo, jak sama podróż samolotem, bo tutaj w Kanadzie są tak ogromne odległości. No i tak jak Artur mówił, po 3 dniach wziął Polską Gazetę i szukaliśmy coś, żeby wynająć i żeby mieć swój kawałek podłogi. I wiecie, z tym wynajęciem to jest tak, że człowiek jak pierwszy raz cokolwiek wynajmuje, no to po prostu bierze to co jest. Nie były to warunki perfekcyjne, idealne. A wręcz przeciwnie. Stare budownictwo, podłoga taka, że słychać było, jak ktoś chodzi na górze. Jak ktoś palił papierosy na dole, to był cały smród u nas. Dlatego w przeciągu paru miesięcy zaczęliśmy szukać coś lepszego, coś innego. No i też trafiliśmy na już wtedy porządny apartament w tripleksie, też w Naetobigo. Wrzucę Wam zdjęcia z naszych początków, jak to wyglądało. Tak naprawdę to tam, gdzie się znaleźliśmy, w tym pierwszym apartamencie, który wynajęliśmy, to niby były 2 sypialnie, ale nas była tak naprawdę 5, więc to było bardzo mało. Szafy, nie było normalnej szafy nawet w tym domu, tylko takie szafy w narożnikach, że tak naprawdę to nie mieliśmy gdzie co wsadzić, nie mieliśmy na czym spać. Dobrze, że wzięłam jakieś poduszki, praktycznie jakiś jeden koc chyba, resztę rzeczy dostaliśmy od naszej rodziny, no i Artura znajomych. Stary telewizor, który był już gdzieś tam czaśnięty, ale pracował. Potem dostaliśmy też pierwszy samochód, pamiętasz, takiego bordowego vana. I za samą rejestrację zapłaciliśmy za safety. Zapłaciliśmy $800, co dla mnie to była po prostu niesamowite. Ja mówię, no to jak, dostaliśmy samochód za darmo. Ale samochód był za darmo. Ale musieliśmy tyle zapłacić, a ja byłam na etapie przeliczania pieniędzy. Czyli to, co w Polsce kosztowało złotówkę, a tutaj kosztowało po przeliczeniu na przykład dolara, to było dla mnie już 3 złote, a nie dolar. Ja cały czas i przez długi czas żyłam na tym przeliczniku i na złotówkach, a nie na kanadyjskich dolarach. No i możecie zapytać w ogóle, co nas skłoniło do tego, że chcieliśmy wymigrować całą rodziną do Kanady. W wieku 40 lat. W wieku 40 lat. Dlatego, że ja przez długi okres czasu pracowałem na terenie Europy Zachodniej. Niemcy, Francja, Belgia. I to wiecie tutaj, jak jest w Kanadzie. To jest taki długodystansowy troker. Wyjeżdżam z domu do pracy, nie mam je przez 3 tygodnie, po 3 tygodniach wracam, jestem tydzień czasu w domu, wszystkie opłaty, wszystkie zakupy, po tygodniu czasu do samochodu i z powrotem do tych Niemiec. W tych Niemczech, we Francji czy w Belgii też nie były takie warunki, bo jeszcze nie była tak naprawdę Polska w Unii Europejskiej i nie było ta praca legalnie, tylko na czarno. A to, jak pracowaliśmy razem w Polsce, ja jako nauczyciel i Artur różnie w swoich zawodach, więc wierzcie mi, nie wystarczało na to, żeby normalnie i godnie żyć, mając 3 dzieci i mieszkając nie w mieście,
tylko na wiosce, gdzie trzeba dojeżdżać do tego miasta, dojeżdżać do pracy, dzieci zawieźć do szkoły albo na inne zajęcia, zrobić zakupy. No tak naprawdę to gdyby Artur nie pracował za granicą, abyśmy pracowali we dwoje tylko w Polsce, bo tak już próbowaliśmy, żeby nie rozdzielać się i żeby nie rozdzielać rodziny, żeby być wspólnie, no to naprawdę nie starczało, było ciężko. Opłaty domu, wszystkie media, benzyna do samochodu, zresztą sami wiecie, jak wyglądał ten czas. Nie wiem dokładnie, jak wygląda teraz, bo być może teraz jest high life w Polsce, nie wiem, może jest teraz wszystko ok, ale to było za tych czasów, to było powiedzmy, że 30 czy jeszcze więcej lat temu, kiedy my żyliśmy, kiedy my 2005 rok. Kiedy my tworzyliśmy rodzinę, prawda? Dlatego w 2006 roku postanowiliśmy uruchomić wszystkie swoje kontakty, tak żeby ta nasza emigracja, jakby to powiedzieć, miała ręce i nogi i była legalna. No i minęło trochę czasu, zanim się tutaj zadomowiliśmy i aklimatyzowaliśmy, bo aklimatyzacja dla Gosi i dla naszego syna była naprawdę ciężka. Wierzcie mi, że serce mi pękało, jak moje dziecko, które miało 9 lat, płakało po nocach. Tak samo ja płakałam, chociaż byłam już doświadczonym nauczycielem i wiedziałam, jak to wygląda, ale dla mnie łzy płynęły mi po policzkach, jak oddawałam go do szkoły, gdzie był totalnie inny system, gdzie dzieci zabierano ze szkoły, dzieci ustawiały się przy drzwiach i rodzice nie mogli tam wejść i zobaczyć i zaprowadzić dziecko do klasy i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc te nasze początki były no naprawdę trudne. Opowiem Wam jeszcze historię o tym, jak mieliśmy pusto jeszcze w domu, nie było ani radia, ani telewizora i gdzieś tam na rogu, wydawało mi się, że to jest blisko, zobaczyłam pana, który sprzedaje taką mini wieżę z głośnikami, pamiętasz? Tak, a Artur poszedł do pracy, a ja z Dustinem się wybrałam po tą wieżę, mówię, jak mąż przyjdzie z pracy, to już będzie wesoło, będzie muzyka, będzie radio. I wybrałam się z nim i szliśmy, wydawało mi się, że to jest tak blisko, a to jednak było dosyć daleko, ale doszliśmy i najciekawsze to było to, że pan, który mówił po angielsku, po francusku i po włosku, ja mówiłam po polsku, po rosyjsku i po niemiecku, czyli 6 języków. I się nie dogadali. Tak naprawdę nie mogliśmy się dogadać, ale pomógł nam tam jakiś jego sąsiad i kupiłam tą wieżę z tymi głośnikami, jeszcze na kasety. Pamiętam za $50, to mówili, że wszyscy, że przepłaciłam za to radio, za tą mini wieżę. Przynajmniej 50%. Ale byłam taka szczęśliwa. Z Dustinem nieśliśmy to, taki kawał drogi, żeby zanieść do naszego apartamentu i byłam szczęśliwa, jak mój mąż wrócił i już mogłam włączyć i była muzyka u nas w domu. No i po historii z tą wieżą mojej żony i po pierwszym kontakcie z językiem angielskim, francuskim i włoskim w 2009 roku w październiku uzyskaliśmy pobyt stały. W tym momencie, jak uzyskaliśmy pobyt stały, no to już było wiadomo, że możemy sprzedać nasze własnościowe mieszkanie w Polsce. I tak zrobiliśmy. I w momencie, kiedy sprzedaliśmy te własnościowe mieszkanie w Polsce, mieliśmy po prostu jakąś kwotę pieniędzy na to, żebyśmy mogli pomyśleć o tym, żeby tutaj właśnie w Kanadzie kupić dom i te pieniądze starczyły nam na down payment. Czyli na pierwszą taką wpłatę, no bo tu tak się dzieje, musisz mieć swoje jakieś pieniądze, 5%, tak, żeby móc kupić dom.
Kupiliśmy ten dom w 2011 roku. No i nasza w tym momencie życie po prostu, jakby to powiedzieć, przykręciło się o 360 stopni, dlatego że mając dom Na lepsze tu w oczywiście. Kanadzie, Tak. na lepsze. Moja żona otworzyła w tym domu w piwnicy, no w basemencie. To są takie płytkie te basementy. Ale tak się tutaj robi, bo bardzo często właśnie w tych basementach, w tych użytkowych piwnicach ludzie otwierają swoje biznesy. Może to być accounting, może to być fryzjerstwo, może to być masaże, mogą to być przedszkole, mogą to być wszystkie inne usługi, tak zwany taki mały biznes. To nie jest piwnica na węgiel. Tak, no nie. I właśnie ja tak zrobiłam, otworzyłam swoje własne, domowe, polskie przedszkole Mini Baby Club. Z polskimi tradycjami. I za chwilkę powiem Wam kilka słów o tym właśnie, jak to się stało, że kupiliśmy naszą działkę. A spójrzcie, śnieg pada, ale pięknie. No i tak się stało, że postanowiliśmy poszukać też coś dla siebie, coś swojego, własnego. Poszukać właśnie naszej działki. I zaczęliśmy szukać to na MLS. Znaleźliśmy 4 czy 5 działek i pojechaliśmy je oglądać. Tak, w jedną sobotę wybraliśmy siebie i mówimy, zrobimy sobie taki tour po tych działkach i poszukamy, zobaczymy w ogóle, co to jest, z czym to się je, jak to wygląda i co mają do zaoferowania. Tak, i trafiliśmy tutaj właśnie na tą działkę, już nie będę opowiadał o tamtych innych, trafiliśmy na tą działkę, weszliśmy do tego lasu i stwierdziliśmy, że tak, to jest to. To jest ten las. On wyglądał jak w Polsce. Dokładnie, jak w Polsce. To tak jakbyśmy się po prostu przenieśli w czasie i nagle zrobiliśmy kilka kroków i się okazało, że są świerki, że są sosny, że jest piękna w środku lasu polana. No i mała rzeczka. Mała taka rzeczka, stróżka. I to było zakochanie, zauroczenie od pierwszego momentu i od pierwszego wejrzenia. I nie w długim czasie, po takich tygodniowych targach, udało nam się, ale to tak nam się udało, naprawdę, za tak dobrą cenę kupić tą ziemię. To są 4 akry. 4 akry to w Polsce by było 2,6 hektar. Półtora hektara. Ponad 1,5 hektara. Mhm. Lasu. Tak. I później kupiliśmy taki troszeczkę używany trailer, postawiliśmy go tutaj, żebyśmy tutaj już mieli gdzie co przenocować. Tak. I Wam powiem, że pierwszą noc, jak postawiliśmy ten trailer, zapaliśmy sobie ognisko, usiadłem w krześle, to łzy mi same poleciały. I powiem Wam, co jeszcze, że byliśmy tacy szczęśliwi z tego powodu, ponieważ tą ziemię, ten las kupiliśmy jeszcze przed pandemią. I to kupiliśmy za naprawdę bardzo niską cenę. I teraz jesteśmy tacy szczęśliwi, ponieważ teraz byśmy zapłacili co najmniej 5 razy więcej za ten kawałek ziemi. Ten las jest około 300 kilometrów od Toronto. My nie mamy dookoła sąsiadów. Nie mamy prądu. Nie mamy prądu. Wodę na początku czerpaliśmy z rzeczki. Teraz już mamy swoją studnię. Zresztą jak się cofniecie do poprzednich odcinków, to będziecie mogli zobaczyć, jak ją robiliśmy w tamtym roku. Ale myślę, że to, co teraz mówiliśmy, było dla Was ciekawe, a o tym, jak żyjemy poza siecią i co nas w ogóle skłoniło do tego, żeby faktycznie prowadzić takie życie, to opowiemy Wam
w następnym odcinku. I widzicie z tyłu, w Toronto, Mississauga już kwitną przebiśniegi, a tutaj mamy pół metra śniegu. 300 kilometrów na północ. Więc zapraszamy serdecznie, dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy serdecznie na następne nasze opowieści. Tam naprawdę będzie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Może macie jakieś pytania? Chętnie na te pytania odpowiemy. No i co? I zapraszamy na nasz nowy, stary kanał? Odnowiony. Odnowiony kanał. Nazwa Kanada po polsku. Kanada po polsku. Gosia i Artur w lesie. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się i do następnego spotkania. spotkania. Bye.